Jedziemy. Tak jest, dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie w czym? W dupie. Miałeś mi to Witamy serdecznie w wiele mówiącym, clickbaitowym kawy. odcinku Handy the Sea, czego nie powie ci wydawca. Nahypowani właśnie informacją, która tutaj nas rozgrzała do czerwoności, tak, o tym, że Phalanx wydaje polską edycję. Już co złośliwsi skomentowali na Facebooku, to teraz szybko nagrają przed polską premierą odcinek o Handy the Sea. No i dokładnie tak, nagrywamy odcinek o tym tytule. Jeno na każdą padlinę się rzucą. Tak jest, bo tytuł jest mega ciekawy, ale ma swoje trupy w szafie, więc postanowimy te trupy na światło dzienne wyciągnąć, a o tym, o czym nie powie wydawca, będą rozmawiać dzisiaj Piotrek, cześć czołem. I Irek, hej. Okej, mamy tytuł Handy the Sea Daniela Berger. Tak, DJ Berger. Tak, pierwszy. I w zasadzie to jest jego drugi tytuł, tam gdzieś tam w czeluściach BGG jest jeszcze jeden, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taki duży debiut Handy the Sea. To tak, ja bym powiedział, może wspomnę o samej historii, może skąd tytuł i tak dalej, co się dzieje w grze fabularnie, a ty może się zajmiesz mechaniką, więc jeśli chodzi o sam tytuł, no to tutaj bardzo zręcznie autor użył powiedzenia, które użył Hanno, taki właśnie dowódca garnizonu w Messynie. On się zwrócił do Klaudiusza, który właśnie biegł na pomoc tutaj właśnie na Sycylię. Powiedział, że nie pozwoli Rzymianom nawet zanurzyć dłoni w wodzie. No i to trochę też pokazuje nastawienie i butę Kartagińczyków, ale też mi się kojarzy trochę z moimi rozgrywkami. Bo Hanno nie dość, że przepuścił tych Rzymian na Sycylię, to jeszcze poddał tą Messynę i wrócił do Kartaginy, gdzie został krzyżowany. Bez gaci. Jakbym widział swoje partie po prostu. Tak, ale byłeś też i po drugiej stronie, że tak powiem, tego krzyża, pod krzyżem, a nie na, więc... Tak, więc mamy początek pierwszej wojny punickiej, gdzie Kartagina właściwie rządzi na morzach. A też nie wiem, czy jakiś, nie było też przypisów w instrukcji, że właśnie jakiś rzymski dla odmiany kacyk powiedział o tym, że Rzym, żeby wygrać tą wojnę, bo to pierwsza wojna punicka, żeby wygrać wojnę, to będą musieli zamoczyć dłonie w morzu? Coś mi się też tak kojarzy, ale do sprawdzenia, nie? To w komentarzach nas naprostujcie. Tak, no. W każdym razie... To ja się na sekundkę wtrącę, jakbyś zapamiętał myśl. Tak, to jest jeden z jego, to jest jego chyba najukochańszy okres historyczny, te wojny punickie. On chciał w ogóle zrobić o drugiej wojnie punickiej, ale go wyprzedzili z Hannibalem, którego chyba po Phalanxie też wydali. Tak, nawet na pewno. Ale tutaj mam tą pierwszą wojnę punicką, czyli tam powiedzmy ojciec Hannibala chyba, tak? Tak, Hamilcar. Prowadzi. I co jeszcze? Czekaj, wiemy, co do tytułu, nie? Że to jest to Ink kiedyś powiedział, pamiętam w gradaniu, że gry wojenne mają najbardziej zajebiste tytuły w grach, nie? Masz Fire in the Lake, nie? Płonące jakieś tam jezioro, czy tam ogień na jeziorze. Masz właśnie Hands in the Sea, takie tytuły. Fajne metafory, Metafory, ale takie wręcz poetyckie, obrazowe, nie? Tytuły. Tak. No i tutaj mamy kwestię konfliktu, który tam 20 parę lat trwał, czyli pierwsza wojna punicka, zamknięta w maksymalnie 12 rundach rozgrywki. Dodatkowo mamy tutaj przedstawiony ten konflikt asymetryczny, czyli z jednej strony taka sprawnie działająca machina wojenna Wiecznego Miasta, a z drugiej obrzydliwie bogatych potomków Fenicjan, którzy siedząc na tych szlakach handlowych zbudowali sobie gigantyczną flotę. Jednak tutaj jest fajnie pokazane, jak to bywa zazwyczaj z tymi bogatymi społeczeństwami. Obywatele nie bardzo się garną już do brudnej roboty, więc zazwyczaj legiony i te armie są zbudowane z różnej maści najemników, którzy mają chronić
granic Kartaginy i to też będzie miało fajne przełożenie na grę. No i co? No i to jest właściwie taki zarys fabularny, czyli tego konfliktu I wojny punickiej. A jak to wygląda mechanicznie? No mechanicznie to ja tylko powiem, że tak naprawdę skorzystał autor z 3 tak jakby ramion, na których się wsparł gigantów, bo mamy Marka Hermana, który zapoczątkował Card Driven właśnie tytułem We Are The People, nie We The People. Tak. To jest 93. Później mamy Vaccarino z Dominionem, czyli mamy deck building. No i to na tyłkiem usiadł bo już mu nóg zabrakło, to tyłkiem usiadł na Wallace'ie z A Few Acres of Snow, który jest tak jakby sukcesorem, następcą właśnie tego tytułu. Więc mamy 3 takie poważne tytuły w tle tego jednego właśnie Hand in the Sea. No i powiedz, jak tutaj widzisz mechanicznie. Dobra, to już jakby parę słów tak bardzo ogólnie o mechanikach, tylko jeszcze na sekundkę bym wrócił, powiedzmy ile partii mamy rozegranych, dobra, bo ja mam rozegranych to 16 partii na przestrzeni kilku lat tak naprawdę. Tak, no u mnie 14. I tu od razu taki spoiler, według mnie to jest gra, która bardzo, bardzo premiuje doświadczenie, w sensie ja grałem kiedyś partię z gościem, który ma kilkadziesiąt partii zagranych i widać tam było przepaść pod względem tego, jak on pięknie zarządzał całym stanem gry. Natomiast też wydaje mi się, że tą grę mogą grać właśnie, to nie są powiedzmy szachy, tak, gdzie jak siądzie lepszy gracz z gorszym, to nawet nie muszą rozkładać planszy tak naprawdę, bo wynik jest z góry wiadomy, nie? Wynik może będzie końcowy przesądzony z dużym prawdopodobieństwem, ale dalej obydwie strony mogą się dobrze bawić, tak, plus bardziej doświadczony gracz może gdzieś tam troszkę sobie poszaleć. Natomiast mówię o tym, że mam te 16 partii, bo tu będę pewne rzucał tezy, zwłaszcza przy okazji zarzutów na przykład wobec gry i tutaj chciałbym właśnie to podkreślić, że to jest jednak taki, ty fajnie ostatnio mówiłeś, tak, takie przemyślenia Janusza, nie, który w dupie był, gówno widział, ale i tak się wypowie. I ja tutaj może odrobinkę liznąłem gry i pewne rzeczy mi się będą wydawały, okej, natomiast jakby bardzo jestem też otwarty na dyskusję, na polemikę. Sugestie, tak, osób, które pograły jeszcze więcej, no. Tak, a nawet niekoniecznie więcej, tylko w ogóle jak właśnie słuchacze, którzy mieli przyjemność grać już, to jak widzą te sprawy, o których my tutaj będziemy mówili, zarówno o plusach, jak i o minusach, tak naprawdę gry. I druga jeszcze rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo w ogóle właśnie kim jesteśmy w grze i kogo reprezentujemy, nie? I tak jak fajnie tutaj powiedziałeś, gramy Rzym kontra Kartagina w tej I wojnie punickiej, natomiast... No właśnie, to jest ciekawe, wejdę ci w słowo, bo wydaje nam się, słysząc tytuł, to co mówimy, że tu będzie wojna. A tak naprawdę, no, bliżej nam do urzędników państwowych w trakcie wojny. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ta gra tak naprawdę to jest gra o takim mądrym zarządzaniu całym państwem, całym imperium, tak ja tutaj będę zamiennie używał słowa państwo, imperium, czyli odpowiednio Rzym albo ta Kartagina, w trakcie prowadzenia takiej wieloletniej, tak jak powiedziałeś, 2 dekady, tak, wojny, Tak. prawie światowej, bym powiedział, bo to był, wiesz, ta część świata to był praktycznie cały cywilizowany, w cudzysłowie, świat w tamtym okresie. I on też wiązał, prawda, i Greków w jakimś stopniu, i inne państwa, no właściwie całą Europę, plus właśnie to północ Afryki. I właśnie o takim mądrym zarządzaniu całym państwem i związanymi z tym wyzwaniami. Ty fajnie powiedziałaś administracja, ale też takie rzeczy jak ekspansja, jak rozwój, logistyka tego państwa, jak ekonomia, zarządzanie budżetem, tak, w trakcie wojny. I dopiero na końcu gdzieś tam zarządzanie armią, flotą, jakimiś oddziałami w cudzysłowie specjalnymi. Także tu mamy taki, no naprawdę taki total package, tak? Natomiast jakby mimo wszystko, no tutaj wojna jest w centrum, tak? Tu Tak. bardzo dużo rzeczy naokoło się dzieje, ale tutaj według mnie czuć, że to jest wargame, tak? Że tutaj się pierzemy po łbach. Jakby przeciwstawnie trochę postawię na przykład Polis, gdzie w Polis bardziej chodzi, dużo mniej się pierzemy po głowach, dużo bardziej chodzi o takie sprytne zagłodzenie różnymi sposobami przeciwnika i wciągnięcie go do wojny, powiedzmy, na naszych warunkach, a tutaj już faktycznie to my raczej chcemy być agresorem. W różny sposób, tak, ekonomiczny, właśnie ekspansywny, tak, i militarny, ale
czuć, według mnie tutaj dużo bardziej czuć, że to jest wargame o biciu się, plus właśnie takie naprawdę dosyć złożone zarządzanie tym naszym państwem. Tak, ale tak podobnie tak jak w Polis czuć konsekwencje tego, że kraj jest w trakcie wojny, Tak. nie? Że wszystko temu podlega, że nie można odpuścić, że cały czas myśląc też o rozwoju, o podatkach, to cały czas jednak ciąży nas ta machina wojenna, która musi po prostu być karmiona. Tak, o ludziach, prawda, których mobilizujemy, czy sile roboczej, którą wykorzystujemy właśnie do napędzania tej machiny wojennej, ale tak. Mhm. Dobra, i co? I o tych mechanikach, tak? Dobra, i teraz tak, mechanicznie, właśnie, jeszcze jedna taka uwaga tylko, bo znaczy tak, co do Wallace'a jak najbardziej się zgadzam, co do ogólnie, tak, tych Vaccarino, tak? CDG, Deckbuildingu, tak. Natomiast co do CDG, bym tutaj delikatnie w polemikę bym wszedł, bo Berger na początku mówił, że on chciał właśnie zrobić CDG, a la właśnie hermanowskie With the People, ale właśnie go uprzedzili z Hannibalem i... Boże, kto zrobił Hannibala? Simoni? Czy... Dobra, nieważne. Simoni chyba, no. Uprzedzili go, no i wtedy stwierdził, że no dobra, nie będzie, wiesz, jeszcze druga wojna punicka, czyli no mega znaczy tą samą mechanikę, prawie ten sam temat, nie, no to trochę głupio byłoby wydać w tym samym czasie, ciężko by się było nawet mu przebić, tak, z tą grą. I zaczął właśnie szukać dalej, zagrał w międzyczasie w A Few Acres of Snow Wallace'a i to go po prostu rzekło i od razu też stwierdził i zamienił, tak, właśnie jakby ten projekt z CDG i mówił, że od razu te akry śniegu go chwyciły za serce, bo rozwiązywały mnóstwo Tak, jeszcze raz? Czy tak jakby odpowiadały na pytania, które miały odnośnie pomysłu, tak, na grę, wątpliwości, problemów, ale wiesz, mnóstwo mechanicznie rzeczy, które chciał zamodelować, od razu właśnie w Few Acres of Snow mu, że tak powiem, gotowe rozwiązanie mu dostarczało. Także tutaj jakby absolutnie nie ukrywa inspiracji Wallace'owym A Few Acres of Snow. No zresztą nie da się tego ukryć, no po prostu się nie da, bo nie wiem, z 3/4 akcji jest praktycznie, może nie 1 do 1, ale w 10% wzięty. 15 chyba akcji, z czego większość tak, to są 20, nie, ja policzyłem dzisiaj, 24 do 25 akcji jest różnych. O. Także dobra, tutaj od razu właśnie już przejdźmy do tej mechaniki. Mamy, i to jest najważniejsze, to jest deck builder z mapą, przy czym to jest bardzo ważne, tutaj mapa i karty są absolutnie ze sobą nierozłączne. To są dwie składowe, takiej absolutnie integralnej całości. Nie da się tam grać samymi kartami bez mapy, nie da grać się samą mapą bez tych kart. Jak ktoś na przykład grał w Tyrants of Underdark, to ta gra nie ma w ogóle porównania, tak? Jakby poziom tej spójności, tak? Mapy i kart, to jest zupełnie inna rzecz, tak? To będziemy za chwilkę dochodzić do szczegółów, ale i to jest według mnie, to też taki spoiler, absolutnie najlepszy deck builder z mapą. Tyranci dla mnie to w ogóle jest, no nie są nawet blisko. Dobra, i to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o grę mechanicznie. I druga rzecz to jest właśnie to, o czym napomknęliśmy, czyli tu jest aż 24 różnych akcji związanych z administracją, z ekonomią, z ekspansją, z właśnie prowadzeniem wojny, Także tutaj jakby wszystkich akcji nie będę omawiał, bo nie ma to sensu. Przez część z nich się gdzieś tam pewnie prześliźniemy przy omawianiu już tego, co robimy w grze, tak bardziej szczegółowo i co nam się podoba, albo ewentualnie nas gryzie. Nie wiem, czy coś chcesz dodać do tych mechanik? Znaczy ja bym tutaj dodał to, że gra jest pewnego rodzaju hybrydą, czyli te wojenne elementy łączą się z takim budowaniem silniczka, który możemy znać w grach euro, nie? Czyli tworzenie tego deku, tego silniku, który nakręci nam tą machinę. No i można by powiedzieć jeszcze o tym, że gra ma mechanikę zarządzania ryzykiem. Nie unikniemy tutaj pewnej losowości, nawet w dużej stopniu i nie unikniemy właśnie potrzeby zaryzykowania. Musimy ocenić, jak bardzo możemy sobie pozwolić na podjęcie ryzyka. Bardzo słuszna uwaga, tak, jest tutaj element losowy. W jakim stopniu trochę jest zarządzalny, jak się troszeczkę pogra więcej i zastanowi nad pewnymi rzeczami, ale mimo wszystko są rzeczy, których nie unikniemy, nie przewidzimy.
No i wiesz wszystko co? opiera się, no. Poczekaj, a wcześniej co powiedziałeś? Jeszcze tylko powiedz mi. Przed tą losowością. Kurczę, nie No zapisałem. o zarządzaniu ryzykiem. Tak. No dobra, lecimy dalej. No i wszystko w zasadzie opiera się na mechanice dwóch akcji, które w większości wymagają od nas zagrania karty po prostu, czy sekwencji kart, żeby wykonać jakąś operację. I tak w prostym skrócie Tak. można opisać sposób, w jaki działamy. Naprzemiennie po 2 akcje każdy z gracz wykonuje. Jest to gra, o czym wspomnieliśmy, tylko dwuosobowa, tak jak Akry Śniegu, więc z grubsza to tak można opowiedzieć o mechanice, tak? Czy chcesz przejść teraz do tym, co ją dla nas wyróżnia? Tak, jedziemy. Czyli powiedzmy sobie, co takiego sprawia, że ona wciąż jest w naszej kolekcji, co nas fascynuje. Tutaj sobie podzieliliśmy to na takie duże elementy, przynajmniej ja tak na to patrzę, czyli elementy, które widać tak jakby z góry, z lotu ptaka, tak całościowo wpływające na rozgrywkę, i małe elementy, które oczywiście są ważne, ale powiedzmy, kiedy już zbliżymy lupkę trochę do samej gry, i wtedy zobaczymy więcej. To jeśli chodzi o mnie, to ja sobie wypisałem takie, to sobie tak podczepiłem pod 3 razy E. Eskalacja, eksperymenty, emocje, nie? Tak, ale No. wiesz co, to jeszcze na sekundkę się wtrącę, bo to faktycznie jest według mnie taki 3x, nie? Tutaj jedyne, czego brakuje, to odkrywania, tak, jakby nowych terenów, ale już wszystkie inne rzeczy są, tak? Jest zarządzanie tym imperium, jest wojna, jest ekspansja, jest no powiedzmy jakiś to ekstrakt, tak? Czyli jakieś tam zarządzanie surowcami, w cudzysłowie, które nam dostarczają poszczególne lokacje na mapie. Mhm. No ja tutaj to też inaczej widziałem, to ciekawy pomysł, że to rzeczywiście Tak, nie, to 3x, tak ale z boczku tylko, nie? u mnie, jeśli chodzi o tą eskalację, to podoba mi się bardzo sposób, w jaki zostały połączone 2 elementy, które sprawiają o tym, że rozgrywka jest intensywna. To jest właśnie wyścig i walka, bo od samego Tak. początku gry ścieramy się na mapie, ale to nie jest tylko obleganie miast, czy po prostu wojna armii, ale te ataki mogą przyjąć bardzo różną formę, czyli jest te nękanie rajdami, żeby tego przeciwnika pozbawić lokacji. Jest plądrowanie statkami, jest przekupstwo, żeby podejrzeć nawet rękę przeciwnika, czy żeby wyrzucić mu z ręki najemników. I umiejętne łączenie tych kilku właśnie sfer konfliktu daje nam właśnie możliwość tego odczucia, że ta wojna jest tak naprawdę wszędzie, na każdym polu, nie? Że z każdej strony jest ona od nas zależna i ma wpływ na nasze działanie. No a drugą tą warstwą jest wyścig, nie? To poczekaj, to ja ci... Albo No. dobra, no mów. Czyli ten wyścig nie tylko o punkty, bo tutaj oczywiście gramy na punkty, nie możemy pozwolić, żeby nam przeciwnik odjechał, ale wyścig też na mapie, czyli ten rozwój, kolonizacja i znowu ta wojna, która jest takim często kijem w szprychy przeciwnika. To znaczy, że widzimy, kiedy on się rozwija, to my wywołujemy konflikt nawet nie, żeby go wygrać, ale żeby go spowolnić, żeby zmusić go do wyciągnięcia swoich zapleczy już w tym momencie, żeby nie czekać, aż on zbierze tą machinę do końca, nie? Tak, Więc... albo żeby musiał zainwestować, prawda, w jakieś oddziały. Na przykład widzę, że ty masz te jednostki rajderów, tak, czyli odpowiedzialne za takie najazdy. Podchodzisz, tak, ekspansją, rozwijasz się już pod moje granice, mojego państwa, no i już mega czuję tą presję, że muszę się zacząć nastawiać na obronę przed tymi najazdami, nad tymi rajdami, bo jak nie, no to za chwilę te moje granice będą płonąć, prawda? I przez to nie robię czegoś innego, tylko muszę inwestować. I co ciekawe, oba te aspekty w przypadku tej gry, wyścig i wojna, nas jednocześnie spowalniają. Sprawiają, że te koła zamachowe naszej machiny są coraz większe, ten deck zaczyna zapychać się kartami, wojsko pochłania coraz więcej pieniędzy, Tak. a do tego jeszcze przeciwnik nas wytrąca z tego planu, który sobie obraliśmy. I
to daje taką właśnie soczystość, intensywność rozgrywki, tak patrząc z góry, nie? Tak. Na to. To ja się No, wtrącę, nie? powiedz ty. Też zgodzę się z tobą, że ta gra, i to jest też coś, co jest według mnie bardzo specyficzne dla takich gier z konfliktem, bo za często według mnie w grach z konfliktem, i bardzo tego nie lubię, jest takie, dobra, to najpierw się rozbudowujemy, budujemy ten Tak jak stack w of Doom. RTS-ach. Tak, budujemy wielką kupę. Znaczy wiesz, przy dobrym graniu w RTS-ach właśnie tak nie jest, nie? To jak siadają no takie widzisz. dwa leszcze jak my, nie? Że siadamy, dobra, nikt nikogo nie atakuje przez pierwsze 1,5 godziny, budujemy sobie baskę, nie? Budujemy sobie technologię, jeszcze tą technologię, jeszcze takie jednostki mogę zbudować, dobra, zbudowałem 20 jednostek, to jeszcze tak z 50 sobie dobuduję i za kolejną godzinę dopiero idziemy gdzieś tam na środek planszy i wiesz, jest wielkie starcie, a tutaj właśnie nie, ta gra bardzo premiuje, wręcz wymusza na graczach bycie takim szybkim, zwinnym, ciągłe czytanie takiego nieustannie zmieniającego się stanu gry, czyli to, jakie ty właśnie karty dokupujesz, czy idziesz bardziej w ekonomię, czy idziesz bardziej w te najazdy, czy bardziej budujesz już potężną armię, czy może budujesz flotę i błyskawiczne reagowanie na tą zaistniałą sytuację. Jak najszybciej, po prostu tu jest szybko, tu cały czas czuć taką mega presję. No, ocenienie też ryzyka na zasadzie, przeciwdziałam temu czy nie. W jaki sposób on jest w stanie mnie tym ukąsić, czy to mnie Czy mój plan nie będzie wywróci? lepszy, prawda? Tak, no. Tak. Ale właśnie, i tu też wchodzimy pod interakcję, ale to za chwilkę. I wiesz, i tutaj to bycie szybkim i zwinnym, ta taka szeroko pojęta logistyka, właśnie administracja, efektywna ekonomia, taka bym nazwał ją just in time, tak? Czyli ja raczej nie chcę budować sobie takiego silnika, bo mamy ten deck builder, tak? Deck buildery są właśnie zajebistą mechaniką, deck building, tak? Taki dominionowy, jest świetną mechaniką do modelowania tego, że większość rzeczy trwa w czasie, prawda? Że na przykład jak zaczynam piec chleb, no to on mi mniej więcej za 20 minut się upiecze, prawda? Być może mi się upiecze za 18 minut, być może za 21, ale za około 20 minut mi powstanie, tak? W przedziale powiedzmy 18-21 minut. Jak wysyłam wojsko, żeby dotarło 200 km, tak, od miejsca, z którego startuję, no to oni tam powinni dotrzeć, powiedzmy w tamtych czasach, nie wiem, w przeciągu 2 tygodni około, tak, być może to będzie, jak będzie dobra pogoda, jak nie będą mieli sraczki i tak dalej, to być może w 11 dni dotrą, a być może dotrą w około tam, nie wiem, 18 dni, nie, ale powiedzmy, szacuję sobie, że między 11 a 18 dni i deckbuildery są świetne do tego, prawda, no bo jak mam 10 kart i dociągam co turę około tam, nie wiem, 3 karty, 4, no to mogę sobie wyliczyć, że najdalej tam w 3-4 turach to wojsko będę miał, być może będę miał w 2, być może będę miał w 4. I ta gra świetnie przez to, że jakby wymusza, tak, też mechanicznie ten taki wyścig, to świetnie chyba jest jedną z najlepszych gier, która takich wojennych, przynajmniej te, które ja znam, bo też może nie tak dużo, które pokazuje to, że często lepsze są takie szybkie, zwinne, czy zwinne średnie, czy wręcz małe oddziały, które szybko dotrą na miejsce i stworzą jakiś przyczółek, tak, gdzieś tam się troszeczkę ufortyfikują, niż taki wielki, powolny, wojskowy moloch, który się, wiesz, zapada pod ciężarem własnego sadła i który zanim w ogóle gdzieś wyruszy, zanim gdzieś dotrze, to już wojna się skończy do tego czasu, nie? To też fajnie na przykład aktualny, tak, konflikt na Ukrainie pokazuje, jak tam często znaczy teraz jest bardziej wojna pozycyjna, tak, ale były takie okresy, że takie szybkie rajdy, takie szybkie najazdy potrafiły, no, olbrzymią różnicę zrobić, tak, ten manewr, tak. Tak, czy nawet kwestia logistyczna dostarczenia Tak. ilości, wiesz, takiemu potworowi amunicji, jedzenia i tak dalej. No tak, to jest, podciągnięcia tych linii logistycznych na linię frontu, No i która to- się przesuwa. I tutaj właśnie ten wyścig, no to powiedz do końca jeszcze, no. Dobra, i druga rzecz jeszcze, o której też już w sumie powiedziałeś, to ja jeszcze raz podkreślę, że to, znaczy, bo to już jakby mówiliśmy, tak, o tej właśnie logistyce, ale według mnie to jest najlepsza, albo na pewno jedna z topowych gier wojennych właśnie o takiej bardzo szeroko złożonej logistyce i szeroko rozumianej i dosyć złożonej logistyce, tak, czyli mamy nie tylko te linie dostaw,
ale mamy też całkiem rozbudowaną ekonomię, do której później jeszcze wrócę. Mamy różne typy jakby zdobywania funduszy. Mamy trudności i wyzwania związane z prowadzeniem tej machiny wojennej, tak, z rozrastającym się i też wyzwania związane z tą administracją, tak, z rozrastającym się państwem. Także to jest też taki, no rzecz, która mnie strasznie do tej gry przyciąga, tak, i która mnie bawi. No ja podsumowując tą eskalację, to właśnie tutaj jednym zdaniem, czyli ten konflikt i wyścig od samego początku one rosną. Tu nie jest tak jak w Akrach Śniegu, że musimy do siebie dojść. My od razu od początku walczymy i te punkty przy każdym podliczeniu skaczą dalej. To cały czas, te miejsca, które już zajęliśmy, one nam cały czas punktują. To się kumuluje i ta kula śnieżna się napędza właśnie z każdą rundą. I musimy gonić tego przeciwnika, nie dopuścić, żeby ta jego różnica nawet 2-3 punktów co rundę cały czas się utrzymywała, bo za 3 rundy będzie to 9 punktów, nie? I tak dalej, więc... Tak, i to już może być nie do odrobienia w pewnym momencie, tak. Prawda? Dobra, ja tutaj jedna tylko polemika. Mówisz, że nie tak jak w Akrach Śniegu, gdzie musimy do siebie dojść. Nie. Ja trochę pograłem więcej w Akry i dobrzy gracze jak grają, tam jest wyścig od absolutnie pierwszej akcji. Tam jest wyścig na złamanie karku. Natomiast to może tutaj takie słowo wtrącenia, co zostało naprawione względem Akrów Śniegu. Tu kilka rzeczy zostało naprawionych tak naprawdę. Po pierwsze w Akrach Śniegu jest tylko jedna tak naprawdę droga sensowna przez Louisburg czy Louisburg tak naprawdę i obie strony, że tak powiem, tam na tym szlaku ze sobą walczą morskim. A po drugie właśnie ta punktacja została zmieniona, tak? W Akrach Śniegu masz punktację tylko na sam koniec gry. Natomiast tutaj masz właśnie w trakcie gry masz tak zwaną turę, to też jest ta terminologia z GMT wzięta, że to taka duża runda jest nazywana turą, a pojedyncza tura gracza jest nazywana rundą, tak, odwrócone, no ale ogólnie ta taka duża tura, tak, czyli kiedy właśnie tam jest takie większe podsumowanie, dostajemy punkty zwycięstwa, są przyznawane, dostajemy pieniądze i tak dalej. I to się odbywa wielokrotnie, tak, do 12 nawet razy w trakcie gry, tak, raczej mniej, ale maksymalnie 12 razy i wówczas gra się kończy. To zostało zmienione, także tutaj taki wtręt, nie? Ale tak, no okay. Tutaj jest olbrzymia presja czasu, olbrzymia, i to też jest ciekawe, wiesz, bo z jednej strony mi się to bardzo podoba, właśnie, że tutaj no nie ma takiego zabawy w budowanie wielkiej armii i później, wiesz, zobaczmy, kto zbudował większego molocha, tylko musisz cały czas kombinować. Z drugiej strony to boli, bo zwróć uwagę, że my w każdej naszej rozgrywce używamy tylko jakiegoś małego procenta wszystkich kart, które są dostępne w grze. Mówię tutaj i o kartach strategii, i o kartach tych naszych imperialnych, tak, czyli zarówno nie tylko kart, mam wrażenie, że tak jakby nie korzystamy w ogóle z potencjału, który oferuje gra właśnie, nie tylko jeśli chodzi o karty, ale o takie elementy jak statki, czy nie wiem, znaczy nie da się ze wszystkiego skorzystać. Nie da się ze wszystkiego, minus, tak, dokładnie, bo tam mamy i karty związane z tą administracją, i karty związane z ekonomią, i karty związane z wojskami lądowymi, i karty związane z takimi, bym to nazwał, oddziałami specjalnymi, tak, czyli właśnie do tych najazdów, do grabieży. I mamy karty związane z polityką, tak, powiedzmy z brajbowaniem, z przekupstwami i tak dalej, a ta gra tak pędzi, że nie da się ze wszystkiego korzystać. W zależności od tego, co gracz będzie robił, trochę prawdopodobnie nas zmusi do reakcji i że będziemy musieli korzystać, ale to z jednej strony jest właśnie takie przykre, że jejku, chciałbym jeszcze te 10 kart wrzucić do deku, nie? A wrzucę 1-2 na przykład zdążę. A inne będę musiał na przykład w wojsko opakować, albo nie wiem, albo w flotę morską i tak dalej. A z drugiej strony to też mega zwiększa regrywalność, prawda? Bo następnym razem mogę właśnie pójść w zupełnie inną strategię, tak? Teraz poszedłem bardzo mocno w wojska, następnym razem pójdę bardzo mocno w najazdy, następnym razem w grabieże, następnym razem bardziej w ekonomię mocno i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tutaj wszedłeś na miękko w moje drugie czyli eksperymenty. Bardzo lubię właśnie możliwość sprawdzania nawet głupich pomysłów. No słyszę wtedy twoje te sakramentalne, ciekawe. I kończą one się porażką, te głupie pomysły. Ale dają mi pewną cenną lekcję, nie? Ja wiem, że jestem w stanie z tego coś wykorzystać
w kolejnej rozgrywce już mądrzej. To jest są gry, które nie bardzo pozwalają na takie eksperymenty. Widać od początku, że nie, to jest złe i nie ma sensu w to iść. Tutaj wszystko może okazać się ciekawym pomysłem. A przynajmniej, znaczy, tutaj też można zauważyć, że dobra, w ten sposób przegram grę, natomiast się nauczymy czegoś fajnego i mimo wszystko ta porażka, jeszcze coś porobimy w grze, jeszcze coś się ciekawego wydarzy. Czyli przykład, tak, dajmy konkretny. Ty ostatnio na przykład w ogóle nie robiłeś ekspansji na mapie, przez co ja co rundę właśnie bardzo dużą przewagę punktową robiłem, czyli ty miałeś bardzo cienki deck, tak, bo ekspansja na mapie jest związana z tym, że ciągle dorzucamy musimy dorzucić do naszego decku kolejne karty związane z lokacjami, które zdobywamy, podbijamy. Więc to nam puchnie ten deck. No, każda osoba, która trochę gra w deck builder, to wie, że najważniejsze w decku jest to, żeby on był jak najchudszy, ewentualnie, żeby jak najszybciej go przewijać, tak, i jak najlepszy dociąg mieć, jak najszybciej przechodzić przez ten deck, bo tu też jest ważne, na końcu nie odrzucamy kart, tych, które mieliśmy na ręku, tylko zawsze dociągamy do 5, tak, czyli też, żeby szybciej przewijać deck, musimy więcej kart zagrywać w swojej rundzie. Więcej działań wykonać, no. Mechanicznie. I właśnie, i ty olałeś ekspansję, mi ten deck mega puch, ty miałeś chudy deck, no ale niestety w pewnym momencie gra się po prostu właściwie skończyła, tak, bo no, zanim ty zrobiłeś coś, czym byłeś w stanie przeciwdziałać mojej wygranej, to już ta przewaga była zbyt duża. Aczkolwiek dało mi to pewne punkty zaczepienia i przemyślenia na kolejne partie, która będzie oparta o ten styl gry, ale wymaga większych nakładów, że tak powiem, no, kombinowania, tak, znaczy, rozciągnięcia trochę tej strategii. To nie może być takie ławalenie mocy. Bezmyślne. Tak, nie może być bezmyślne, tylko trzeba to zrobić jeszcze... Nie może być taka zupełnie skrajna, bo ty żeś poszedł taką absolutną skrajność, prawda, tej strategii, a ona, można ją do pewnego poziomu tak dosyć mocno skrajnego doprowadzić, ale no w pewnym momencie trzeba jednak troszeczkę ją zmienić, tak, i jednak jakąś ekspansję wykonać na mapie. Chyba że przeciwnik też nie robi ekspansji, nie? No bo to znowu, jakbym ja nie robił ekspansji, no to byśmy dalej grali, nie? I ciekawe, jakby się ta gra potoczyła, tak? Też bym coś innego, być może w ekonomię, być może w wojsko bym poszedł, zupełnie inaczej by ta partia w innym kierunku poszła. Ale zgadzam się, że w tej grze można... Znaczy ona ogólnie według mnie daje spore pole popisu, jeżeli chodzi o kreatywność, o to, co możemy robić, tak? Gdzie jakby takie suwaczki w naszym państwie, które chcemy poruszyć, tak? Jak bardzo chcemy iść w militaria na lądzie, jak bardzo w militaria na morzu, jak bardzo w administrację, jak bardzo w kupiectwo, jak bardzo w jakiś inny handel, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sobie tymi suwaczkami się bawić, w cudzysłowie, tak, przy użyciu deck buildingu, czyli tego, jakie karty dorzucamy do naszego decku, jakie z niego wywalamy, ale mało tego, te decyzje nie będą takie, wiesz, raz na zawsze. Tutaj przy dobrych graczach, przy takiej, wiesz, dłuższej rozgrywce, czyli zaciętej, będziemy musieli dopasowywać, ok? Na początku idę w ekonomię, na przykład rozbudowuję armię, ale za chwilę już mam za dużo tej ekonomii, widzę, że przeciwnik się militarnie rozbudował, muszę nadgonić te militaria. Albo w drugą stronę idę w militaria i zaczyna mi skrzypieć ta ekonomia plus administracja, bo mi się deck rozrasta, za dużo zdobyłem miast i tak dalej, i tak dalej. Cały czas musimy tym balansować, dopasowywać się, plus jeszcze właśnie dopasować się przede wszystkim do tego, co robi przeciwnik. Ja bym tutaj wrzucił jeszcze moje ostatnie czyli emocje. Tak jak wspominałeś, że jest to gra z interakcją, a to zawsze wzmaga tą sferę emocjonalną, no i to nie jest w tym przypadku sudoku. No i ta gra wywołuje stres, zdenerwowanie, przyspieszone bicie serca, właśnie ze względu na podejmowane działania. Czy zdążę się obronić? Jak wyjść z impasu? Jak właśnie zaskoczyć przeciwnika, skoro no, widzimy, wszystko jest mniej więcej policzalne, widzimy, jakie karty są dobierane, no i cały czas wisi nad nami ten konflikt. Czy na przykład uda mi się w jednej rundzie podbić, znaczy wytrącić ci powiedzmy z mapy tą miejscowość i ją jeszcze zasiedlić, nie? Więc jest dużo takich momentów, które naprawdę zapadają w pamięć właśnie ze względu na ten ładunek emocjonalny. Tak, to ja tutaj też pociągnę to, bo tutaj tak naprawdę według mnie dwie rzeczy
poruszyłeś, bo zarówno interakcje, jak i no to, co chyba tak naprawdę większość graczy najbardziej lubi, czyli te ciekawe, ja to nazywam ciężkie czy agonizing decisions, tak, ciężkie decyzje, bo mam jakąś kartę lokacji i za każdym razem ja praktycznie z większością kart, zwłaszcza lokacji, chcę zrobić między 6 a 8 rzeczy. Na 6 do 8 sposobów mogę jej użyć, bo ja chcę zrobić i z niej ekspansję, i chcę ją rozwinąć, i chcę ją sobie użyć na handelek, i chcę użyć jej jako siły roboczej, i chcę jej użyć być może do bitwy, jako wojska, albo do kupca, na przykład, żeby ta moja ekonomia była jeszcze bardziej efektywna. A mało tego, nawet jak są takie gorsze karty lokacji, które mają powiedzmy mniej symboli, czyli sposobów, na jakie możemy wykorzystać tą kartę, to one bardzo często są absolutnie kluczowymi wioskami na mapie. Są tymi takimi, wiesz... Wąskimi gardłami. Tak, wąskimi gardłami, czy po prostu takimi punktami takimi zaczepienia, no. Tak, strategicznie bardzo ważnymi przyczółkami, które musimy trzymać. To jest gówniana karta, ale muszę ją trzymać, żeby z niej na przykład móc wykonać jakąś ofensywę, żeby móc ewentualnie tam próbować się bronić przed najazdami czy grabieżami, żeby móc, no tak, ale przede wszystkim ofensywę, albo później, żeby móc z tego miejsca dalej ruszyć, tak, z tą ekspansją i dalej się rozwijać, bo ta ekspansja, no, jest kluczowa, tak, na mapie, jakby grę tak naprawdę wygrywamy i przegrywamy poprzez ekspansję, tak, ta ekspansja może być jakby bardziej agresywna od samego początku gry, powolniejsza od początku gry, ale tak naprawdę ekspansją na mapie, zdobywaniem i traceniem lokacji wygrywamy i przegrywamy te partie. Więc to jest piękne w tej grze, że naprawdę każdą kartę się 5 razy obraca w ręku i jak mam te 6-8 różnych akcji, które chcę mogę wykonać z daną kartą, to naprawdę, zwłaszcza jak już się trochę pogra, nie, to czasami widzisz, że masz tą kartę i możesz ją w swoim ręku zagrać na 4-5 sposobów, ale wiesz, że masz jeszcze w deku 2 inne karty, jak one ci za chwilę dojdą i tej karty teraz nie zagrasz, tylko ją przytrzymasz, to jeszcze 3 kolejne sposoby ci dojdą na zagranie i naprawdę, wiesz, ta karta wróci do ciebie, ale dopiero po przetasie, te deki cały czas puchną, prawda, rosną, więc to jest naprawdę, no jest to mega przyjemne, tak, jest to frustrujące, potrafi być frustrujące, czy takie przytłaczające, ale jest to fajne i każdy ten sposób zagrania tej karty jest ciekawy, jest pomocny i naprawdę chciałbyś na 3 czy 4 sposoby ją zagrać, a zagrasz ją tylko na jeden sposób i wybieraj, tak, wybieraj tę swoją truciznę. No i interakcja, o której powiedziałeś i ja tutaj znowu jakby od Konrada sobie pożyczę, że na początku właściwie w każdej grze tak jest, że na początku uczysz się gry, czy grasz przeciwko grze. Nieważne, czy to będzie prosta gra jak Ticket to Ride, czy jakieś tam Zamki Burgundii, to zawsze uczysz się zasad i mniej więcej wyczuwasz, które ruchy są sensowne, które są mniej sensowne, czyli grasz jakby przeciw zasadom tej gry, ale później jak już to opanujesz, przepraszam, a jeszcze zwłaszcza właśnie w Hands in the Sea, bo no, nie oszukujmy się, gra przytłacza na początku. Nawet osoby, które przychodzą z jednej z tych gier z tej trójcy Wallace'a, tak, czyli A Few Acres of Snow, Mythotopia, czy tam A Handful of Stars, to i tak troszeczkę mają roboty. Osoby, które nigdy nie grały w żaden z tych tytułów, naprawdę będą miały na początku problemy, do czego jeszcze wrócę później przy minusach, z nauką tej gry, ale jak już się nauczysz tej gry, jak już przestanie cię przytłaczać, to bardzo szybko ta gra cię uczy, bardzo szybko, że tura przeciwnika i jego akcje są absolutnie kluczowe dla tego, co ty będziesz robił w swojej partii. W sensie, owszem, możesz nie reagować, znaczy nawet brak reakcji na poczynania przeciwnika jest tak naprawdę reakcją, bo po prostu uznajesz, że twój plan jest lepszy, że twój plan jest bardziej efektywny, że twój plan da ci tą przewagę i w konsekwencji zwycięstwo w danej partii. Ale tu jest czysta interakcja, tutaj naprawdę obserwowanie tego, co kupuje przeciwnik, co robi na mapie, jest kluczem i reagowanie na to jest kluczem do zwycięstwa. Tak, tylko zazwyczaj te właśnie działania są wleczone w czasie, nie jest to tak natychmiastowe jak w Polis, że akcja, reakcja. Tutaj jest właśnie ten czas przygotowania się na tą reakcję. Ja bym tutaj jeszcze rzucił jeden taki już poza tym 3E motyw, mianowicie warstwy.
taki trochę na różny sposób postrzegany, bo zarówno jeśli chodzi o poznawanie tej gry, odkrywanie możliwości strategii, to też jest ukryte pod pewnymi warstwami, ale tak jakby poznawanie warstw samej frakcji, gdzie na początku widzimy taki obraz, że Kartagina stawia domki, Rzym atakuje, nie? Ale to nie wynika z umiejki, że twoja frakcja ma +1 do bitew morskich, a druga ma +1 do bitew lądowych, tylko musimy znaleźć sposób, w jaki twoja frakcja może zmienić się w tą właśnie taką śmiercionośną machinę wojenną, którą jednocześnie musisz karmić i nią dobrze pokierować. Twoja frakcja Kartagina może generować olbrzymie dochody, ale na co je wydawać, nie? Musisz się zastanowić poważnie, na co każdą złotówkę wydać, bo pieniądze łatwo się tutaj trwoni. I mając za sobą kilka partii, zaczynamy z grubsza widzieć, co może jedna i druga strona. I od początku gry, po tych paru partiach, zaczynamy szykować od razu kontry w głowie. Wiemy, do czego jest zdolny tam Kartagińczyk, więc siadamy do tej rozgrywki już z pewnymi właśnie przygotowanymi kontrami. To jest właśnie taka warstwowość tej gry, czyli schodzenie coraz głębiej właśnie w poznawaniu możliwości przeciwnika. Nie? Też to mi się podoba i wykorzystywaniu własnych atutów właśnie, żeby tego przeciwnika zaskoczyć, bo tutaj to zaskoczenie jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Tak, może być bardzo ważne, prawda? Bo tak. Chociaż tutaj chyba zawsze w jakimś stopniu, zgodzę się, że to jest zawsze w jakimś stopniu, musisz w pewnym momencie zaskoczyć przeciwnika, bo jak go nie zaskoczysz, to się przygotuje na to. No i ten aspekt, o którym nie wspomnieliśmy, mówiąc o mechanikę, lawirowanie między różnymi celami gry, bo gra ma różne sposoby zakończenia, różne możliwości zakończenia. Jest ten tor prestiżu wynikający z ilości bitew, jest ten tor punktacji, który też można w dwojaki sposób zakończyć, czyli dojść do końca, tam ile chyba 50 punktów, tak? Czy coś takiego tu jest, tak? Czy nie? 90. Jak to było? 90, ale i po prostu kiedy powstanie ta różnica 25 między jednym a drugim, albo przeczekanie na czas, czyli na te 12 rund, nie? Więc... Albo wcześniej, nie? Bo tam też jest wydarzenie, które, tak, ten ogłoszenie pokoju, które skraca nawet chyba do 8 czy do 9 rund, tak? Gdyby tak Więc 12 rund jest bardzo ciężko zagrać, nawet z tego względu na te eventy, które mogą wcześniej zakończyć grę. No i w ogóle, tak, jeszcze taka uwaga też odnośnie tego, że to jest wargame i w wargame'ach często jest tak, że w momencie, kiedy ktoś zdobędzie przewagę, w pewnym momencie, tak, to już taka jest kula śnieżna, tak, ten taki positive feedback, że im większą zdobywasz przewagę, tym jeszcze bardziej rośnie ta twoja przewaga i po prostu ta kula śnieżna, warto, myślę, że po jednej, po dwóch partiach już widać, gracze są w stanie wyczuć, kiedy można powiedzieć, dobra, już nie ma sensu jakby dogrywać tego, bo i tak wygrasz tę partię, także gratulacje i na przykład rewanżyk sobie zagrać. Ale tu też od razu powiem, to jest bardzo ważne, bardzo trudno według mnie jest zrobić grę z takim właśnie negative lub feedback, bo zwłaszcza właśnie taką z interakcją i wojenną, bo ciężko jest zrobić grę, gdzie, dobra, robię bitwę, ty tracisz jednostkę, ja nie tracę, no to co robię dalej? No to kolejną bitwę, bo ty już nie masz tej jednostki, musisz się odbudować i tak dalej, musisz stracić pieniądze, tak naprawdę straciłeś czas, straciłeś pieniądze, straciłeś jednostkę w tym momencie, bo wszystkie te rzeczy były potrzebne do stworzenia tej jednostki, plus jeszcze dodatkowo czas, bo musisz się tam, powiedzmy, podprowadzić pod mury, że tak powiem. A ta gra właśnie świetnie to robi, że... I to jest też ewenement w tej grze. Tutaj na przykład jako przeciwstawny postawię Space Empires Forex, gdzie często ta jedna bitwa... Do pierwszej bitwy. Tak, pierwsza bitwa i możemy sobie podać spokojnie ręce. Mimo, że tam też niby próbują zrobić coś takiego, bo na przykład jak się gra na normalnych zasadach, nie na uproszczonych, tak, to na przykład ulepszanie technologii, żeby ulepszyć technologię już wyprodukowanej jednostki. Tak, to musimy wynaleźć tą technologię, ale nie magicznie wszyscy się ulepszają, tylko trzeba wrócić jednostką do bazy i tam ją dopiero ulepszyć. Ale to i tak nie działa, bo jak ktoś nie ma armii, a tak, ja mam ale to nawet... daleko nie musimy szukać zakazane gwiazdy, często też Sekigahara. Tak, to są gry dwuosobowe,
często których pierwsza potyczka Zakazane jest na bardzo pewno. decydująca. Zakazane Nie? na pewno. Na dwie osoby. Mogą tak wyglądać. Sekigahara to za mało pograłem, to się nie wypowiem. Zdaje się na ciebie. Natomiast tutaj to jest świetnie zrobione. Tu też jakby w pewnym momencie ta gra musi się skończyć, tak? Także też w pewnym momencie będą takie bitwy, tylko to z reguły nie jest jedna bitwa, tylko to są 2-3 bitwy. Jeżeli przegramy faktycznie pod rząd, no to w pewnym momencie już ta przewaga militarna jest taka, czy oblężenia, że jest trudno nam się podnieść, ale są i na to pewne kontry. Na Ale przykład to też fajnie fortyfikacje. symuluje, no bo tak, symuluje historyczne tutaj wydarzenia, gdzie na przykład Rzym, wycofując się tam już spod Kartaginy, pokonany tam przez Ksantypasa, stracił całą flotę podczas sztormu i on się szybko zapożyczył u sąsiadów i odbudował i najechał od razu ponownie Kartaginę. Więc to pokazuje, że tutaj właśnie jedna bitwa nie decyduje o Tu są przewadze, powroty. że Tak. tak, że tracimy tą powiedzmy jedną jednostkę, ale ją możemy sobie zaraz odzyskać, odkupić. To nie jest aż tak druzgoczące i to mi się bardzo podoba. Tak, to jest świetne i mówię, to jest bardzo ciężko zrobić w grach. I to jest też jedna chyba z rzeczy takich absolutnie wyróżniających tą grę, że nie jest łatwo wygrać tą grę. Tu naprawdę trzeba cały czas planować. Mam zwycięstwo, ale z tym zwycięstwem zawsze jest związany koszt. Głównie koszt administracyjny i koszt logistyczny, prawda? Czyli, że te moje deki puchną i im więcej wygrywam, tym trudniej jest mi wygrywać, jest mi też wygrywać bitwy, tak mówię. Im więcej tych bitew wygrywam, tym trudniej mi każdą kolejną bitwę jest też wygrać do pewnego momentu, jeszcze raz powtórzę, tak? Co też jest bo super. to się odbija no bo, na ekonomii, tak, no bo na też, kasie. No. też nie chcielibyśmy się bawić w takie już absolutne przeciąganie liny, tak? Przez 5 godzin. A bo to też możemy powiedzieć, nie? Że tą grę, myślę, że przy sprawnych graczach to spokojnie można w 90 minut zagrać. Już abstrahując od tego, że często ona się wcześniej kończy właśnie, bo ktoś, no, jego pomysł, że tak powiem, na państwo się nie powiedzie. Ale myślę, że 2 godziny to jest takie bezpieczne założenie. Tak, 2 tak. godziny. No, wiadomo, nie pierwsze partie. Taka średnia. Tak? Bo tam będzie troszeczkę więcej i tego paraliżu decyzyjnego i też gdzieś tam grzebania pewnie w instrukcji. Dobra, a jeszcze wracając na chwilkę, bo tutaj tak naprawdę zahaczyłeś o asymetrię i tutaj też sobie powiedzmy, bo faktycznie obie frakcje są bardzo różne. Kartagina na początku gry jest znacznie mocniejsza na morzu, zarówno jeżeli chodzi o tą flotę taką wojskową, morską, jak i mocniejsza jest ekonomicznie, zwłaszcza jeżeli chodzi tam o kupiectwo, handel winogronami. Ma mniej lojalne wojska, też to, co powiedziałeś, że ona bardzo mocno korzystała z najemników, więc jest dużo bardziej podatna na przykład na przekupstwo i ogólnie na samym początku, to też jest związane z tą flotą, jest dużo bardziej mobilna i taka ekspansywna od samego początku. Rzym dla odmiany to jest taki olbrzymi moloch, który ma olbrzymią siłę roboczą, tak? Znowu Kartagina ma problem z tą siłą roboczą. Jest mocniejsza militarnie na lądzie, tak? Te wszelkie legiony rzymskie. I obydwie frakcje przez całą grę mają asymetryczne mocno wojska i ogólnie sporo rzeczy jest takich mocno asymetrycznych, ale chyba wojska są najbardziej. Plus jeszcze dodatkowo jest dek najemników, tak? Czyli możemy sobie, zarówno jedna, jak i druga strona może sobie tych najemników... Karty neutralne chodzi ci. Neutralne, tak. Wykupywać, więc jeszcze bardziej jakby customizować, modyfikować ten nasz dek w trakcie pojedynczej partii. Kartagina przykładowo, jeżeli chodzi o wojska, ma na przykład dosyć mocno losowe słonie, które no, według mnie są super zrobione mechanicznie. Bardzo różną kawalerię. Tak. One się różnią tylko nazwą, ale to też się przekłada na stworzenie... Ale siłą też. Siłą też. Tak. I oni też właśnie historycznie tam bardzo dużo różnych frakcji się dołączało do Kartagińczyków, nie tyle ze względu na to, że takim się Kartagina podobała, co bardziej jako przeciwko hegemonii Rzymu oni stawali. I to też jest jakby mechanicznie właśnie tym zaimplementowane, że no są dużo bardziej podatni na właśnie na te brajby, na przekupstwo. A Rzym znowu, tak, potężne legiony rzymskie i też potencjalnie właśnie to, co powiedziałeś, możliwość zbudowania naprawdę bardzo szybko, bardzo potężnej floty, tak. Na początku Rzym nie istnieje na morzach, ale być może, tak jak na przykład w naszej ostatniej partii, stanie się absolutnym hegemonem na morzu i po prostu będzie dzielił, rządził, łupił i bił tą Kartaginę jak dziecko. A jednocześnie, jeszcze wrócę do tej asymetrii,
w tej grze nie gra się na szynach. Dlaczego? Dlatego, że obie strony mają po kilka bardzo różnych, wręcz takich skrajnych strategii, no i wszystkich strategii pośrednich, tak, które pomiędzy tymi skrajnościami można implementować. I znowu, ze względu na interakcję, cały czas muszą też reagować na akcję przeciwnika, nie? Także tutaj nie ma czegoś takiego, że dobra, Kartagina, no to buduje sobie flotę, tak? Czy buduje sobie słonie. No nie, możesz grać na flotę, możesz grać na słonie, a w dużej mierze to będzie zależało od tego, co twój przeciwnik będzie robić i czy twój plan jest lepszy i olejesz to, co robi przeciwnik, czy będziesz się bronić i później, tak? W jaki sposób go zaskoczysz. Więc to jest no, też fantastyczne, tak? Znowu, asymetria, mamy dwie frakcje, więc mamy dwie gry w jednej, tak naprawdę. Zupełnie inaczej gra się Rzymem, zupełnie inaczej gra się Kartaginą. Przed innymi wyzwaniami po prostu stają obie strony konfliktu. Tak. No dobrze, czy masz coś jeszcze z takich ogólnych Tak, jeszcze wartości? Jak zwykle, No, dobra. Jak zwykle jeszcze pomyślałem. Dobra, ja jeszcze na chwilkę, wiesz co, powiem tak. O tych składowych gry troszeczkę opowiem. Co mi się podoba, co mnie tak fascynuje, bo tak, w grze mamy naprawdę fajnie, w dosyć elegancki sposób, ja nie wiem, że trywialny, nie? Bo znowu w tej grze jest 24 czy tam 25 różnych akcji. One nie są może strasznie skomplikowane, ale no znowu, 24 akcje to trzeba pamiętać, tutaj płacę monetkę, tam nie płacę monetkę, tutaj to mnie kosztuje akcję, to jest darmowa akcja, tak, i tak dalej, to mogę wykonać tylko raz na rundę, tej nie mogę wykonać, to mogę 2 razy na rundę wykonać i tak dalej. Sporo z nich jednak jest skomplikowana, bo mimo, że sama akcja jest prosta, to na przykład ma, wiesz, 4 warunki plus jeszcze 2 warunki warunkowe, tak, czyli jeżeli jest A, to B, jeżeli jest C, to D, a jeżeli jest E oraz jest jeszcze F, to coś tam jeszcze innego. Więc tego jest sporo, ale dobra. Mimo wszystko jest zróżnicowane. Bo przypominam ci, że jesteśmy w części, dlaczego ta gra została w kolekcji. No tak, to przepraszam, to już też troszeczkę był ten. Dobra, ale zróżnicowana ekonomia. Mamy handel, zarówno taki prosty, czyli weź pieniądze, jak i bardziej efektywny z użyciem tych połączeń morskich, czyli wiesz, zagrywamy stateczek i więcej tych monetek, plus szybciej przewijamy deck. Mamy kupiectwo na tych winogronach. Ja wiem, że to dla kogoś, kto nie zna gry, brzmi bardzo podobnie, no ale to są dwie oddzielne akcje, inaczej działają też mechanicznie. Handel winogronami. Mamy też pod ekonomię, wezmę podciągnę. No to jest ciekawe, tutaj w tej grze jeszcze ci wejdę słowo, że karty zazwyczaj z winogronem to są śmieciowe karty, a karty ze stateczkami są ważne, bo tak. Statkami możesz robić fajne rzeczy. No. Więc to jest taki właśnie handel nierównomierny, nie? Tak, handlem można, czy kupiectwo, czyli ja powiedzmy już to kupiectwo winogronami, handel, czyli statki możemy właśnie i do pieniędzy wykorzystywać, i do bitwy, i do bitew, znaczy do wsparcia bitew lądowych z morza, i do bitew morskich, i do czego jeszcze? I do tego plądrowania, tak, pillage, i do dopłynięcia, tak, w ogóle gdzieś między wyspami. Także te statki są bardzo cenne karty, bardzo a te z winogronami to zazwyczaj są takie zapchaj dziury, nie? Tak, no chyba, że tak jak Kartagina masz właśnie sporo lokacji, które są bogate, tak, w to winogrono, przy okazji, że tak powiem, tak, czyli te lokacje nie tylko mają winogrono, ale też inne fajne rzeczy. Dobra, ale wracając, zróżnicowana ekonomia. Kolejna rzecz, ja wezmę właśnie też grabieże, czyli pillage pod ekonomię podciągnę, no bo ja dostaję za to pieniądze. Mało tego, jeszcze zabieram tobie pieniądze, co znowu w grze z interakcją, gdzie ekonomia jest naprawdę ciasna, no jest fenomenalne. W ogóle jeszcze też zwrócę uwagę, że ta ekonomia mi się w tej grze podoba, bo są rundy, gdzie masz tych pieniędzy po prostu w brud, tak, nie, masz 12-16 monet, ale bardzo szybko te pieniądze się rozchodzą, nie? I to jest świetne, na co wydawać. Bo jakby mimo wszystko, jak masz 16 monet, to każdy grosik obracasz w ręku 3 razy, zanim go wydasz. I też ten pillage, nie, ta grabież, którą podciągam też pod akcję ekonomiczną, ona mi przypomina mechanikę z Porfiriany, gdzie mamy to tak zwane makers versus takers, czyli ludzi, którzy wytwarzają jakieś dobra pracą, versus takers, czyli bandytów, którzy przychodzą, tak, i zbierają, wiesz, haracz, że tak powiem. No. Ale również też pod ekonomię, na przykład podciągnę nadzwyczajną mobilizację, tak? Kiedy kupujemy jakieś oddziały wojskowe, to możemy dwukrotnie dopłacić, tak? Żeby od razu dobrać je na rękę, te oddziały,
ale to się odbija na naszej gospodarce, tak? Na Znaczy naszej ona trafia na wierzch po prostu kartu do ciągu, więc od następnej rundy będziemy już ją mieli na ręce. No. Tak, ale ekonomicznie to też jest dla nas ważne, nie? No bo to nas Tak, i to naprawdę jest bardzo dużo fajny kosztuje. też taki historyczny trend, nie? Że na gwałt potrzebujemy i jesteśmy w stanie, tak, jeśli mamy pieniądze, jesteśmy w stanie sobie szybko, zresztą taka sama sytuacja była tam gdzieś właśnie, jak już Rzym pod Kartaginę podchodzi, że oni na szybko nakupili tych wojsk, zrobili takie pospolite ruszenie. No panie, no na Ukrainie i w Rosji przecież jest to samo, że im więcej ludzi wyślesz do woja i na front, no to się musi odbić na gospodarce, prawda? I jeszcze jedna rzecz, którą też mimo wszystko podciągnę pod ekonomię, to jest też fajne, że te akcje zarówno są agresywne, jak i ekonomiczne, to jest przekupstwo. Tak, bo przekupstwem też mogę ci, no kosztuje mnie to, ale ciebie to prawdopodobnie kosztuje więcej, bo z reguły przekupuje się wojska, których zakup, których dociągnięcie, czas i tak dalej więcej kosztuje. Także to jest sama ekonomia, tylko zróżnicowana. I mimo wszystko mówię, ona jest, te zasady nie są trywialne, ale są jak na, wiesz, te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłem, to naprawdę są dosyć eleganckie. Czy dałoby się bardziej elegancko? Być może, chociaż ekonomia według mnie jest zrobiona całkiem spoko. Tutaj tak bardzo bym się nie czepiał. Druga rzecz, jakby taka w ogóle większy punkt, to jest ta logistyka i administracja, tak? Czyli ten czas, efektywność administracji naszego państwa. Im jest większe imperium, tym mniej pieniędzy per capita mamy, tak? Bo ten dek nam się rozrasta, więc rzadziej będziemy pieniądze dociągać na ręce. Jest dłuższa logistyka dla wojska, tak? Wydłużone te linie dostaw. No znowu, chyba że zainwestujemy w administrację, bo są karty naszego imperium, zarówno karty strategii, jak i karty, te które kupujemy sobie do deku. Imperialne, które nam, na przykład Magistrat, które nam pomagają więcej kart dociągać, które nam pozwalają pieniądze wyczarować, ściągnąć podatki z powietrza, które nam pozwalają wyciągnąć jakąś kartę z discardu na przykład, tak, czyli lepiej nam zarządzać tym naszym imperium, ale znowu to jest kosztem czasu, kosztem akcji. Nie kupię wtedy, jak kupię sobie Magistrat, wzmocnię sobie administrację, to nie kupię sobie wojska w tej akcji przynajmniej, tak, w czasie odkładam. Jak dociągnę magistra, no to nie dociągnę jakiegoś statku, żeby kogoś złupić, czy wykonać handelek, czy tam przepłynąć tymi statkami, jakoś lokację zasiedlić i tak dalej, i tak dalej. Znowu to jest mega fajne w tej grze, że cały czas musisz ważyć, co jest dla ciebie ważniejsze, tak, w danym momencie gry i to są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo trudne decyzje i właściwie ja prawie nigdy nie czuję, żebym grał w tej grze na automacie. Tak. No, tak. To jest świetne naprawdę w tej grze, że każda akcja to Dobra, i co? I na koniec, jako trzeci taki duży punkt dodałem sobie to zróżnicowane rodzaje i narzędzia do prowadzenia wojny. Bo tak jak wspomniałeś, mamy bitwy i oblężenia, które są podobne. Mamy tą wojnę partyzancką, zarówno na lądzie, gdzie możemy robić te rajdy i najazdy kawalerią i plądrować, znaczy niszczyć, tak, powiedzmy te wioski, ale mamy też te pillage, tak, grabieże z morza, gdzie no bardziej okradamy tak naprawdę przeciwnika. Możemy dodatkowo prowadzić zarówno bitwy morskie, tak, tymi naszymi flotami, ale możemy też zakładać przeciwnikowi blokady morskie, gdzie albo mu odetniemy całą wyspę, na przykład Korsykę, możemy odciąć zupełnie i cała Korsyka będzie martwa, tak, nic tam przeciwnik nie będzie mógł robić, te lokacje będą zapychały dek, no ogólnie syf kiła i mogiła, a my dla odmiany możemy go tam grabić bez żadnych niebezpieczeństwa, że się wybroni, no straszne to rzeczy. pokazałeś ostatnio, zasadniczo. I też odcinamy możliwość wsparcia bitew albo oblężeń z morza, tak? Czyli osłabiamy te karty właśnie ze statkami, które zasadniczo są bardzo fajne i bardzo, bardzo mocne. Także no naprawdę, mówię, te zasady nie są proste, nie są trywialne, są do ogarnięcia, według mnie to jest taki poziom cięższego euro, ale... Tak, ale kiedy się w nie wejdzie, są intuicyjne i sensowne, nie? Że jesteś w stanie to po jednej partii jak najbardziej zrozumieć, nie są abstrakcyjne, no. Potrzebujemy się przedostać gdzieś szlakiem, potrzebujemy wozu, nie? Potrzebujemy morskim, no to potrzebujemy statku. I skąd wyruszamy, nie? I że z sąsiedniej lokacji będziemy startować. No ma to sens, tak? Raczej z Rzymu na Korsykę nie tragamy drewna, tylko do jakiegoś tam, nie wiem, Panoramus, tylko z sąsiedniej wioski z Tyrandis, tak? To drewno przeciągniemy. No chyba, że mamy statki, jest połączenie akurat morskie takie, tak? No to wtedy to możemy sobie statkiem przepłynąć.
Dobra, i jeszcze, bo też o mniejszych rzeczach, tak? Mieliśmy Tak, powiedzieć, to smaczkach, to jeszcze tylko tak szybciutko powiem, że to jest jeszcze wrócę na chwilę, że to jest to poprawione A Few Acres of Snow. Po pierwsze jest ta presja gry, że cały czas trzeba robić ekspansję, tak? Cały czas trzeba walczyć o te punkty zwycięstwa i to jest game changer względem akrów, bo dzięki temu nie możemy grać w grę jak w taki typowy deck builder. Robię sobie najbardziej efektywny, trimuję sobie deck i mapa jest tak troszeczkę na drugim, jest ważna, ale deck jest ważniejszy, a tutaj mapa i deck są strasznie ważne i nie da się tego decku tak zoptymalizować w taki chamski sposób, taki właśnie automatyczny, że po prostu ja chcę mieć chudy deck i tyle, nie? No nie, będziesz miał chudy deck, to nie będziesz miał mnóstwa innych rzeczy, tak? Nie będziesz miał, prawdopodobnie nie będziesz miał prezencji na mapie, czyli będziesz przegrywał na punkty zwycięstwa i w pewnym momencie będziesz musiał na przykład ten swój deck nieco tym sadełkiem zapełnić. To, o czym powiedziałeś, że cały czas czuć ten wyścig z czasem, tak, z przeciwnikiem, który też goni na złamanie karku, ale też mega fajna mechanika jest ta sterowaniem końcem tury przez Kartaginę. Tak, to też sobie To dorzuciłem. też jest fajne, że cały czas się cię dopytuje. Że jeden się. z graczy decyduje, kiedy będzie Punktowanie, dostaniemy pieniążki, wiesz, też na przykład czy te karty... Odpalimy eventy, wydarzenia. Tak, no na przykład, tak, a przed eventami jak chcemy się bronić, to prawdopodobnie musimy jakieś akcje wykonać, więc tutaj Kartagina ma większe, że tak powiem, pole manewru. Tutaj coś chciałeś jeszcze dodać właśnie odnośnie tego sterowania końcem tury? Nie, właśnie, że też go wrzuciłem do tych właśnie rzeczy, które tutaj zwracają uwagę właśnie. Dobra, i ostatni taki mały jeszcze smaczek, bo prawie wszystkie lokacje w grze to są lokacje na wybrzeżu, ale jest kilka miejscowości, które są lokacjami, znaczy ogólnie jak są wyspy, to wyspy są z reguły górami też, prawda, no bo jak coś wystaje ponad poziom morza, to raczej nie tak jak w kreskówce, tak, że jest taka płaska wyspa z palmą, tylko no jak już jest coś górą, taką, że tak powiem morską, no to idzie jeszcze w górę ileś tam set metrów ponad poziom morza i jak mamy miejscowości górskie, czy na Korsyce, czy na Sycylii, to po pierwsze, one są dużo trudniejsze do zdobycia, tak? Tam mechanicznie to jest taki trudny teren drogi, zarówno do zasiedlenia pierwszy raz, jak i później ewentualnie, wiesz, dla przeciwnika, żeby zdobył takie górskie lokacje jest trudniej, bo musi więcej tych kart zagrać, co jest fajne, nie? Znowu, taki mały smaczek mechaniczny, ale jest jakby, trzyma się to jak najbardziej tematycznie kupy. Więc dzięki temu jesteśmy też bardziej jakby bezpieczni w górach, i bardziej bezpieczni w górach przed oblężeniem, czy Najazdami. Najazdami akurat nie, ale przed oblężeniem albo... A tam nie jest tak, że trzeba dwie karty zużyć najazdów, żeby tam się dostać? Nie wpływa akurat. Druga rzecz, jesteśmy zupełnie bezpieczni przed tymi grabieżami morskimi, no bo jak jesteśmy w górach, no to statki w góry nie dopływają. Trudniej jest przeciwnikowi właśnie odbić ten teren. Natomiast no, są minusy, tak, no w górach nie mamy połączeń morskich, czyli jest mniejsza mobilność niż na wybrzeżu, tak, no znowu jak wejdziemy w góry, to trudniej jest z nich zejść niż jak jesteśmy na wybrzeżu i tam statki cały czas pływają. No tak. No ja tutaj w zasadzie to bym dorzucił, mi się bardzo podobają takie elementy, które wspomagają nas w planowaniach i trochę też ograniczają ten element losowości, czyli tak jak wspominaliśmy, te statki, które są używane na wszelkie możliwe sposoby, można jeszcze wspomóc dowódcami, kartami dowódców. Mówisz o bitwach morskich teraz. Bitwach morskich, tak. Że właśnie w ogóle uważam, że na początku, pamiętam przynajmniej z moich partii, te statki mało były wykorzystywane, jakoś tak skupiałem się głównie na tej sferze lądowej, a gra dużo traci, jeśli... Ale to siłą rzeczy na początku wszystkiego nie ogarniemy, ale dużo traci, jeśli ten aspekt właśnie morski, przemieszczania się po akwenach morskich zignorujemy. Tak. Zignorujemy, tak, no bo trzeba wypłynąć z tej stolicy, później po tych akwenach się przemieszczać, a trzeba widać, budować flotę, co kosztuje pieniądze, ludzi, czas. Ludzi, no. Więc, a później przychodzi sztorm i wszystko w ten... Wszystko dobra, to będziemy mówili. Drugim takim aspektem jest na pewno ta rezerwa, która też była w Akrach Śniegu, czyli ta możliwość odłożenia sobie na boczek, to jest takie fajne zarządzanie właśnie tą losowością dociągania kart, nie? Że to, na czym mi zależy, to sobie na boczek odkładam i przygotowuję się nawet w formie straszaka, że tutaj zobacz, już czekają na ciebie moi legioniści. Tak. I odchudzam deck, prawda, też. Tak, też.
zazwyczaj w grach nie lubię wariantów, a tutaj mi się podoba to, w jaki sposób w nasze ręce autor oddał możliwości wprowadzenia zmian w grę. Czyli mamy tutaj możliwość grania na twarde wydarzenia, miękkie wydarzenia, mamy możliwość Czyli wytłumaczmy, twarde wydarzenia to są takie czyli te takie bardzo bolesne i te mniej bolesne. Tak? Tak. A drugie są dewastujące, ale z reguły tylko w połowie. Tak. Mamy też możliwość utrzymania, płacenia za utrzymanie strategii, to też jest ciekawym wyborem. Właśnie, bo jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy o kartach strategii właściwie. No bo tak to jest oddzielny dział, który poświęciliśmy strategii i wydarzeniom, nie? Tak. Dobra. Więc to rozwiniemy bardziej, ale jeszcze tutaj jest przecież ten znacznik fate, czyli przeznaczenia, który też balansuje pomiędzy tymi wydarzeniami. I mamy taki ciekawy... Czy mechanicznie, to tylko powiedzmy, bo ogólnie jak wchodzi jakieś wydarzenie, to rzucamy kostką, kogo ono kopnie w plecy. I jeżeli jednego z gracza kopnie, to możemy grać właśnie ten wariant, że jest żetonik, taki szczęścia, który dodaje modyfikator do rzutu kostką na korzyść gracza, którego ostatnio to event pokrzywdził, bo prawie wszystkie eventy są, jak nie wszystkie w ogóle są złe, tak, ewentualnie są neutralne. A tutaj Fortuna ma różne oblicze, to nawet można przypomnieć, było takie wydarzenie któryś z dowodzących, nie wiem, czy też nie Rzymianie o imieniu Klaudiusz, to sami Klaudiusze praktycznie, chciał zaatakować flotę Kartagińczyków, no i kury nie chciały jeść ziarna, a to była zła wróżba właśnie zapowiadająca nieszczęście. To on powiedział... Co, ukrzyżowali go? Nie wiem, co z nim zrobili. Nie, tam pod sąd chyba sobie podali, ale wyrzucił te kury za burtę, powiedział, jak nie chcą jeść, to niech piją wodę, nie? No i źle to się skończyło właśnie, bo przegrał z Kretesem. Tam strasznie dużo okrętów stracił, prawie wszystkie okręty. Więc ta Fortuna, zresztą tu będziemy mówili o tej losowości jeszcze w kontekście kart strategii i tak dalej. I wydarzeń. Więc to, co mi się podoba, to nie jest mała rzecz, ale powiedzmy tak, z bliska obserwowana, pomysł na 2 akcje. To się świetnie sprawdziło w Labiryncie, to się świetnie sprawdza w Paxach, czyli taka ilość akcji, która pozwala ci zrobić w miarę złożoną już combo małe, czynność. Prawda? Combo małe, tak. Nie jest to aż tak mocne, że się obwarujesz tym, że przemodelujesz całkowicie sytuację, ale pozwala to właśnie na ciekawe po prostu decyzje, ciekawe możliwości wykonać. Także bardzo lubię ten system właśnie zagrania 2 akcji. To jest taki złoty ten... Złoty środek. Tak, złoty środek między 1 a 3 akcjami. Nawet w Porfirianie, gdzie są 3 akcje, nie? To bardziej szanuję, znaczy bardziej mi się podoba, może nie szanuję, tylko bardziej mi się podobają właśnie te gry, gdzie jest jeszcze ciaśniej, tak? Są te 2 akcje. I nie graliśmy nigdy, ale jest bardzo ciekawy ten dodatek Deus Ex Machina, czyli taka karta, którą otrzymujemy i raz do zagrania przez całą grę, ona chyba kosztuje punkty zwycięstwa, z tego co kojarzę, to są bardzo ciekawe takie historyczne wydarzenia, które mogą wspomóc nas takim rzeczywiście działaniem wręcz boskim, nie? Podczas rozgrywki, więc jest tego naprawdę dużo, ta gra ma w sobie jakąś taką modularność właśnie doczepiania, odczepiania różnych możliwości. Tak, i te rzeczy działają, bo to też pokazuje, że gra ma, silny kręgosłup mocny i pewne rzeczy, pewne takie w cudzysłowie didaskalia, one mają duży wpływ na rozgrywkę, ale właśnie nie łamią tej gry, nie psują, nie? To tak samo na przykład, taki przykład dam w renesansie, tak? No możesz dowolne karty wrzucić, możesz nawet samemu sobie wybrać, że dzisiaj gramy bez królówek i ta gra dalej będzie działała, prawda? Że możesz, dowolnie jakiś wykręcony zestaw kart wrzucić na market i ta gra będzie w dalszym ciągu działać i tutaj też w jakimś stopniu jest elastyczna ta gra. No my praktycznie zawsze gramy na miękkie eventy i na ten żeton tej łaski. Przeznaczenia? Prawda, żeby zmniejszać i płacimy za utrzymanie strategii, które rośnie koszt. Tak. No dobrze, to teraz może w zasadzie tak przejdźmy do tego tematu kart strategii i wydarzeń. Właściwie 2 deki, które można powiedzieć wywracają grę do góry nogami. 2 deki, które mają po 15 kart. Zacznijmy od strategii może, co? Okej.
i mocno zmieniają na rozgrywki, czyli jest to rzecz, która mocno została, znaczy nie mocno, tylko po prostu została dodana w stosunku do akrów śniegu, czyli Tak, możliwość duża zmiana. zakupienia karty, czyli tej strategii, którą przyjmuje nasza armia, czyli nasza administracja, nasze imperium, która zazwyczaj łamie podstawowe zasady, nie? Która wprowadza Tak jest. coś innego. Tak. No i co? Po pierwsze jest bardzo dużo bardzo fajnych strategii, takich naprawdę przyjemnie, bo to też znowu jeszcze bardziej zwiększa zarówno asymetrię, jak i zwiększa regrywalność tej gry, prawda? No bo dajmy na to jest na przykład karta administracji, która bardzo nam usprawnia na przykład odchudzanie naszego deku, przewijanie go. Jest karta na przykład planowania, która nam zwiększa wielkość naszej ręki do 6 kart z 5. No to znowu, ktoś, kto grał w deck buildery, to wie, że to jest 20% wielkości ręki, przepraszam, to jest olbrzymia różnica. Mamy karty, które na przykład dwukrotnie nam zwiększają efektywność budowania naszej floty, gdzie znowu w grze, w której każda akcja, każdy pieniążek jest na wagę złota, no to jak coś jest razy 2 szybciej, no to i w pewnym stopniu też taniej, no to jest olbrzymia różnica. Mamy na przykład tego kupca, merchanta, który sprawia, że wszystkie nasze karty są traktowane jako karty z winem, więc znowu nam potencjalnie tą ekonomię dopala do kwadratu, tak? Generowanie pieniędzy. Ty jesteś? Karty Jesteś, tak, dobra? tak, jestem. Karty Bo się wzmacniającą administrację. nie rozłączyło. No. Tak, mamy jakiś tam Boże kochany, mamy greckich sprzymierzeńców, na przykład, którzy nam wzmacniają flotę, albo taką kartę, która, oni się chyba nazywają też albo sprzymierzeńcy, albo właśnie najemnicy, która w atakach nam znacznie zwiększa siłę naszej armii lądowej dla Kartaginy. Część w ogóle kart strategii na przykład jest taka, że obydwie frakcje, tak, zarówno Rzym, jak i Kartagina mogą zakupić. Część jest dedykowana tylko pod daną frakcję. I też możemy, ponieważ jakby mechanicznie, tak, mamy wystawkę 3 kart strategii, tam ich jest, nie wiem, 15 czy 18, możemy przewijać sobie znowu za akcję 15 pieniądze. jest. Mhm. Co możemy wykorzystać zarówno jakby na naszą korzyść, jak i taki w cudzysłowie hate draft robić, tak, bo no okej, jest jakaś karta strategii, którą nam może nie pasuje, ale bardzo nam zależy, żeby przeciwnik jej nie dostał, no to cyk, tak, przewijamy tę strategię i już nieprędko ta strategia do niego wróci, jeżeli w ogóle, tak, bo muszą być wszystkie strategie przewinięte, żeby wróciły na stół. Karty wydają się też często sytuacyjne, tylko tak, no my mało pograliśmy i część strategii, które widzimy, tak sobie dyskutujemy o nich po partii, wydają się bardzo sytuacyjne i po prostu gorsze niż niektóre inne. Aczkolwiek no, słyszałem opinię, sytuacyjne, że... albo są explicite tylko kontrą na bardzo specyficzną sytuację, czy na jakąś strategię, którą gra przeciwnik. Tak, czyli tak jakby to na przykład, deska ratunku dla wyjścia z jakiegoś impasu. No. Tak, na przykład jakieś machiny oblężnicze, nie ma absolutnie sensu tej strategii kupować, dopóki przeciwnik się nie obuduje swoich lokacji fortyfikacjami, tak, przykładowo. A znowuż administracja, na przykład to odchudzanie dleku, no to dopóki nie masz jakiejś mega mocno. No. Tak, jakiejś strategii, która jest jeszcze ważniejsza w danym momencie gry dla ciebie, no to odchudzanie deku jest, no zawsze jest przyjemne, tak, i szybsze przewijanie go. No i co? Jest to, tak jak wspomnieliśmy, coś, co wpływa na regrywalność po prostu, no, na kolejne strategie, na budowanie kolejnych strategii w oparciu o większym lub mniejszym stopniu o te karty. No. Tak, i to jest też ważne, że w większym lub mniejszym, bo często były partie, gdzie w ogóle żeśmy żadnej strategii nie kupowali, albo przez bardzo długi czas nie mieliśmy żadnej karty, tak, strategii wbudowanej, a w dalszym ciągu jakąś strategię w trakcie gry realizowaliśmy, prawda? A często też było tak, że ktoś kupił jakąś strategię i korzystał z niej albo tylko doraźnie, albo w ogóle przez długi czas nie korzystał i później zaczął. No, wszelkie możliwe scenariusze, więc te strategie, mi się to podoba, że one nie są takim no-brain, to znowu jest decyzja, bo zakup strategii kosztuje akcje, kosztuje pieniądze, później ewentualnie wymiana strategii to już w ogóle jest strasznie droga. Ja nie wiem, coś nam się zdarzało wymieniać strategię, ale bardzo rzadko to robiliśmy, być może to jest błąd. I trzecia rzecz, no podoba mi się, że
że one są potencjalnie mega mocne, ale nie są właśnie takie bezmyślne, także no dobra, zawsze chcesz mieć tą strategię i tyle. No dobrze, to co, eventy teraz Tak, omówimy? No tak. chyba taki najbardziej krytykowany element tej rozgrywki. I to jest chyba przykład eventów, to jest przykład właśnie pokazujący, jak bardzo tutaj autorowi też zależało na symulacji tych rzeczywistych wydarzeń, które które miały miejsce wokół tego konfliktu, czyli zarazy, zdrady, Sztormy. no, sztormy. Z 15 wydarzeń 3 dotyczą niszczenia floty, chyba ze 2 są pozytywne, no i reszta są mniej lub bardziej bolesne. I co ciekawe, też rzuty są rozłożone, bo tutaj na przykład w przypadku sztormów, no to tam są takie teorie, że ten korwus, czyli ten kruk, który został zastosowany na statkach rzymskich, który zresztą bardzo w początkowych momentach tych wojen morskich im pomógł, on miał wpływ właśnie na balans tych okrętów i właśnie przy sztormach te statki się rozbijały, dlatego ten rzut w przypadku właśnie wydarzeń morskich jest 1-2 chyba na Kartaginę, czyli jest... Mała jest taka szansa, tak, że... 33% szans, że tak, Kartaginę kopnie, że Kartaginę a to 66%. a 3-6 jest na... Czyli 2 razy większe, prawda? Prawdopodobieństwo, no. że Rzym dostanie. Mhm. I tutaj, no sam pamiętam, powiedziałeś zdanie, że kurczę, czy nie lepiej by było, jakby tych wydarzeń nie było, nie? Mhm. To jest ten jeden z tych trupów właśnie w tej szafie, który, kurczę, no... Sam nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. Znaczy, po tych ostatnich naszych partiach, tak podsumowując, to mam wrażenie, że nie przegrałem przez wydarzenia. Bo ciągle mnie uderzały. Znaczy, no nie, no gryzły gdzieś tam może nawet... Ciebie tylko, troszkę też, no. Przez źle podjęte decyzje, no. To... Z drugiej strony no, jest ten argument, że ta gra jest tak krótka, że kiedy niszczy ci się pół floty, no to już nie będziesz miał czasu pewnie jej odbudować, nie? Albo no strasznie ci to spowolni. Tylko też ta gra chyba zachęca do tego, żeby nie kłaść wszystkiego na jedną kartę. Mieć plan awaryjny, mieć kilka punktów zaczepienia, nie? I no, mieć z tyłu głowy, że te wydarzenie może wyjść, pewnie wyjdzie. Wiesz co, no ja powiem tak, z jednej strony w jakim stopniu przed częścią tych eventów można się troszeczkę bronić, tak, no bo właśnie na przykład te takie chyba najgorsze eventy właśnie związane z zniszczeniem floty naszej morskiej, tej wojskowej, wojennej, no to można się zawsze schować do swojego portu i tam jesteśmy bezpieczni, nic nam się złego nie stanie. Tylko znowu, Kartagina steruje przetasem gry, więc mamy nad tym absolutnie pełną kontrolę. Rzym no, w jakimś stopniu może liczyć karty, tak, na ręku Kartaginy i też odpowiednio wcześniej zadziałać. Natomiast wiesz, jeżeli wyjdzie ten event, to na przykład zbudowanie, nie wiem, 6-8 statków, no 8 to powiedzmy rzadko się zdarza, ale 6 statków to jest tak olbrzymia ilość pieniędzy, tej manpower, nie? Tej wiesz, siły roboczej, czyli kart. Muszą odpowiednie karty nam dojść na ten, czyli to jest czas. Czasu, tak, czyli... Poświęcenie 3 pełnych rund po 2 akcje, nie? Tak. Nie, to jest, ja nawet nie wiem ile to jest akcji, nie? To już pewnie prawie pod 10 akcji wychodzi, nie? Bo trzeba mieć pieniądze, żeby zdobyć pieniądze, no to musisz zagrywać akcje, musisz mieć akcje, żeby wbudować te statki, musisz dociągnąć odpowiednie karty, tak, musisz... To ja założyłem, że masz po prostu pieniądze. Wypłynąć z tego portu, to są kolejne akcje, gdzieś tam dopłynąć, no bo budujesz tą tak. flotę po coś, a nie żeby sobie stała pięknie w porcie i ładnie wyglądała. To jest masakryczna ilość akcji i w grze, która jest tak ciasna, bo to jest naprawdę, jak ktoś grał w Akry na przykład, nie? To jest tak liczarska gra, to jest tam każdy pieniądz, każda akcja jest po prostu wyżyłowana, tam losowość jest minimalna, a tutaj jeżeli stracisz właśnie przez losowy rzut kostką te 10 czy więcej akcji, no to już raczej jest koniec gry. I takie sytuacje miały, to nie jest teoretyczne, nie? Rozważanie, tylko mieliśmy kilkukrotnie w naszych partiach, mimo że mamy raptem paręnaście partii rozegranych, to kilkukrotnie tego typu sytuacje się pojawiały. I powiem szczerze, że ze względu na to, że
większość gry jest naprawdę bardzo mało losowa, bo pozostałe losowości to są bitwy morskie, które według mnie są dużo bardziej zarządzalne, bo tam no możemy więcej statków budować, możemy wzmocnić sobie właśnie dowódcami te bitwy morskie, ewentualnie tym korwusem być może. I one nie mają według mnie aż takiego przełożenia. Bo nawet jak ja stracę z 6 statków 3, to nie jest jeszcze koniec gry dla mnie. Nie? To mnie osłabi, to będzie dla mnie problem, ale to nie jest koniec gry. Ty dalej musisz mnie ścigać, musisz mi dobić te 3 statki, może tym razem ci nie wyjdą te rzuty kostką i tak dalej. Musisz tracić na to akcje i zasoby. Natomiast jeżeli mi po prostu sztorm, tak, losowe zdarzenie, na które ty nic nie zrobiłeś, żeby ten mi skasuje 10 czy więcej akcji, około, tak powiedzmy, żeby tą flotę wbudować, to już spokojnie mogę stawać od stołu, bo to jest tak jakby, wiesz, jakbyś ty zagrał 5 rund pod rząd, a ja bym tylko mówił pas i nawet pieniędzy żadnych nie brał, bo tam zapas jest pieniążek jak raz naturę się weźmie. Więc... No, pytanie, czy tutaj gra trochę nie mówi, po co ci tyle okrętów, nie? Czy wiesz, czy masz pomysł na to, żeby te 6 okrętów rzeczywiście jakoś tak maksymalnie wykorzystać, nie? No, kurczę, no to jest ciekawe zapytanie właśnie, czy to nie jest błąd iście... Że przeinwestowałem. Tak, bo na przykład była sytuacja teraz, jak grałeś w oparciu o strategię z tymi statkami, to było rewelacyjne. Bo ty stworzyłeś flotę, bardzo szybko budowałem efektywnie. Tak. I nawet gdybyś stracił połowę wtedy statków i nasze siły by się wyrównały, ty już zrobiłeś to, co chciałeś, że mnie już przepędziłeś i już zablokowałeś na ileś rund mnie z tymi. I myślę, że nawet gdybyś stracił wszystkie statki, to efekt był tego warty. Czyli zbudowanie tej olbrzymiej floty i przypierdzielenie porządnie spełniło swój efekt, nie? Wiesz co, kurczę, może masz rację, ale widzisz, znowu ja zainwestowałem mnóstwo rzeczy, mnóstwo akcji w to, żeby ci przypierdzielić i to się udało, a ty w tym czasie robiłeś inne rzeczy i mi ten event to wycofał. Okay? Poza tym jednym małym efektem, no bo zbudowana flota dalej pracuje na siebie. Ty te rzeczy, które zamiast budować flotę budowałeś armię, polepszałeś tam, nie wiem, administrację i tak dalej, tobie to cały czas działa. A mi już to nie będzie działać. Nie będę już pilidżował, nie będę, wiesz, kolejnych bitew morskich, nie będę ci robił blokad morskich i tak dalej. Albo w gorszym stopniu, nie? Więc tutaj można, znaczy wiem do czego zmierzasz, nie? Znaczy to fabularnie, to, klimatycznie jest super. Tak, mechanicznie, historycznie, klimatycznie jak najbardziej. Mechanicznie niestety to boli. No, boli, to bardzo boli, bo ja jeszcze raz podkreślę, ta gra jest naprawdę, ma tak małą losowość, no bo mówię, jeszcze słonie są losowe i bitwy morskie są mocno losowe. Ale bitwy morskie jestem w stanie z reguły przeżyć, losowość tych bitew morskich. Natomiast eventy są, no naprawdę, to jest okradanie gracza z multum akcji, a gra jest naprawdę bardzo liczarska, jest bardzo optymalizacyjna. Więc to mi nie pasuje, nie, do tej gry, bo w Akrach Śniegu, jakbym na przykład, mówię, w Akrach Śniegu jeden pieniążek, jedna akcja, to jest wygrana albo przegrana na wysokim poziomie, jak gracze grają ze sobą. A tutaj, wiesz, 10 akcji jak stracisz przez event, przez rzut kostką, no to ja się z tobą zgadzam, że mogę się schować do portu, że mogłem mniej tych statków budować i tak dalej. Ale to znowu, to nie stracę 10 akcji, tylko 5 na przykład akcji stracę. A ty tych 5 akcji nie straciłeś. Nie? I nie mam absolutnie nie ma tutaj żadnej, można troszkę zwiększać prawdopodobieństwo, że następnym razem jak będzie event, to ciebie kopnie, ale prawie się nie zdarza tak, żeby te eventy się rozkładały porówno, tak? W sensie, że ja straciłem pół floty, to za chwilę ty stracisz pół floty. Tak, nie? kogoś no może nie, tutaj być tak, że bardziej zaboli, więc... Może jeszcze raz ja mogę stracić po raz kolejny znowu pół floty. I wiesz, jeszcze jedna rzecz, jakby... To mi nie pasuje w tej grze, bo tą grę można by grać dosłownie turniejowo czy na pieniądze, bo jest tak bardzo właśnie optymalizacyjna i oparta na skillu, a te eventy to według mnie negują, bo nawet jak, bo mówię, my tutaj cały czas mówimy tylko o tych dwóch najstraszniejszych eventach, ten chyba Naval Disaster i Storm on the Sea. Ale są inne eventy, na przykład takie, że... ginie lider, ginie miasto, znaczy ginie miasto lider, jest... tak, miasto jest degradowane, że losową kartę tracisz z ręki. To tak, są jakaś zaraza, no. W tak bardzo, wiesz, optymalizacyjnej gry to są naprawdę spore straty. To bardzo rzadko mi się zdarzało, że gdzieś tam może na późniejszym etapie gry, że jak mi nawet jedną kartę wybiłeś z ręki, to było takie, no dobra, nie?
nie ma dramatu, tylko praktycznie za każdym razem było, kurczę, no ta karta mi była potrzebna, no i mi, wiesz, zdewastowała też mi plany, a ta karta do mnie wróci dopiero za cały przetas talii, nie? Tak samo jest oblężenie, oblężenia są bardzo, znaczy bitwy i oblężenia, tak, są bardzo trudne do wygrania, trzeba naprawdę zaplanować je, przygotować, stworzyć tak. przewagę militarną, stracenie 1 siły, to jest olbrzymia różnica w tej grze, to jest różnica pomiędzy wygraniem bitwy, a przegraniem jej. Co się wiąże znowu z tym, że stracisz jeszcze jednostkę, więc to nie jest przegranie bitwy, tylko tracisz jednostkę, przegrywasz bitwę, wiesz, cały twój plan dalszy odnośnie ekspansji się wsypie i znowu ja się z tobą zgadzam, że to tematycznie to jest super, mega, tylko i tu też pod taki minus wezmę, według mnie tutaj za bardzo się trzyma historycznie gry niepotrzebnie, znaczy, przepraszam, designer się za bardzo trzyma tego, co działo się w tamtych czasach, jak właśnie mnóstwo takich mega losowych nieszczęść spadało na obydwa te narody prowadzące wojnę, a według mnie powinien pójść bardziej w stronę jak najlepszej gry, tak? I jeżeli robi grę naprawdę fajną, mózgożerną, ciężką strategię, mocno optymalizacyjną, mocno taką, gdzie naprawdę można dużą kontrolę mieć nad tym, co się dzieje, i nagle dorzuca taką naprawdę dużą losowość, trochę szczapy, to jak na początku ta gra mi się tak podobała, że byłem w stanie to przekonać, to im więcej gram, tym bardziej mi to doskwiera. Ja tą grę dalej uwielbiam, ale jakbym mógł wywalić te eventy, to chyba bym je wywalił albo zmienił bardzo mocno. No, Nie do poznania. lżejsze. Mimo, że gramy już, że gramy na lekkich. To powiemy sobie To jeszcze wchodzi. przy okazji, co bym poprawił, nie? To już konkretny jakiś dam przykład. No dobrze, to zróbmy tutaj może koniec pierwszego odcinka, bo jeszcze myślę, że chwilę sobie Ale wiesz co? porozmawiamy. No ja już dużo nie będę miał, nie? To nie wiem, tak. No bo naprawdę? zostały jeszcze takie kilka pomysłów na strategię, jak można w tę grę grać, zarzuty, no i jakieś tam podsumowanie. Dobra, no to jak chcesz to ciachnie, a najwyżej się połączę później. Okej, się dobra. okaże, że Także dziękujemy serdecznie za wysłuchanie części pierwszej, zapraszamy do części drugiej, a o grze rozmawiali dzisiaj Piotrek. i Irek, hej. I jedna rzecz, standardowo bardzo prosimy o komentarze, tak? Ja wiem, że mi rośnie ta kubka tych komentarzy, ale jak macie jakieś przemyślenia, czy Odnośnie graliście, tej gry, czy nie tak. graliście, to śmiało piszcie. I też na przykład, jeżeli znacie, jakieś gry z konfliktem, być może wargamey, być może po prostu jakieś consimy, gdzie też ten efekt kuli śnieżnej jest w jakiś fajny sposób, w cudzysłowie, blokowany, to chętnie poznam. Tylko znowu, żeby to nie było tak of war, tak, w stylu Zimna Wojna, czyli przyciąganko liny, takie w miejscu stanie, tylko żeby faktycznie dużo się działo że tak powiem, na planszy, na mapie, czy ogólnie w stanie gry, ale żeby nie było kuli śnieżnej. I drugie jeszcze też zapytanie, jeżeli znacie jakąś inną jeszcze grę, gdzie zarządzanie tymi, nie wiem, line of communication, czy supply line'ami, tak, czyli tymi liniami dostaw, jest w jakiś fajny sposób zrobione, tak, czyli że dobra, atakujemy gdzieś wjeżdżamy, gdzieś nasza armia podąża i z tym się mocno wiążą kłopoty logistyczne. No trochę Maria tak też ma. Tylko coś fajnego, tak, nie tam nomen omen falangsowe, te wyścig do Renu, czy chociaż jeszcze inna gra, poczekaj, to jest ten kurczę, o kampanii planie Barbarossa, czyli jest taka gra, no, ale dobra, no to też z chęcią posłucham, jak to jest fajnie zrobione, tak? Czy polecacie, dlaczego i jakie tam są fajne decyzje przede wszystkim. Okej, dzięki serdecznie, zapraszam do kolejnego odcinka.